O nie, Zbysiu umarł. Witajcie w mojej pięknej krainie ponownie i mam dwie nowości. Jedną z nich to są krzaczki owocowe, takie tutaj boróweczki. A nie, to jednak jagody. No to dobrze powiedziałam, a nie powiedziałam owocowe. Mniejsza z tym, w każdym razie krzaczki jagód możemy sobie zabierać z lasu i przynosić tutaj na naszą działeczkę. No i wtedy zbieracze nie będą musieli tak daleko łazić. A jak to zrobić? No wystarczy to po prostu przenieść i ja bym tutaj może znalazła jakiś krzaczek, to bym wam pokazała. Mogłam w sumie jeden zostawić tak na właśnie... No tutaj jest, ale jest 0, ale to nic. Mamy tutaj taki krzaczek w lesie i tutaj klikamy sobie taki tutaj przycisk, nie wiem czy to widać, no nie powiększę tego, no taki tutaj koło X-a, to jest coś jakby przenieść i ja sobie to po prostu przenoszę i to jest super, nie? To jest super, ja tutaj mam w planach kolejne przeniesienie jakiegoś krzaczka, ale coś, nie wiem, zanim mogli gdzieś tam daleko trzeba po niego iść, więc może dlatego nie chcą go przynieść. Nie wiem, tu coś jeszcze mam, a to jest głuk, a gługu nie chcę. No, bo gługu się nie da przenieść. No, ale jagody można przenosić, więc w sumie innych krzaczków nie zauważyłam, żeby można było przenosić, ale jagody można. Fajna sprawa. Druga opcja, budynki. No, jednak można obracać budyneczki. Już wam pokażę, jak to się robi. Zbuduję dla przykładu może domek mieszkania. Let's take this one. Okej, mam domek. I teraz klikamy tab i ten domek się obraca. I dlaczego to jest istotne? Bo tu taka strzałka jest, nie? I najlepiej tą strzałeczką to w stronę drogi. No, taka sytuacja. Tutaj domek się... no nie wiem, czemu ja go tak obróciłam. No bo może tak miało być. Może tam miała być droga, ale nie ma. I tutaj trochę zmian nastąpiło. Ja tu zbuduję jeszcze jedną chatkę, może tu też mam kolejne dwie. No stawiam te domki, stawiam. Tutaj zbudowałam też ogrodzenie, tak dookoła tych domków, żeby no trochę nadać tej wiosce jakiś wiejski wygląd. I w sumie jeszcze jedna opcja, o której też nie wiedziałam, a się dowiedziałam. Tutaj już tego nie zrobiłam tak jak trzeba, a zrobiłam to tak, no powiedzmy, na tyle ile mogłam, bo już miałam pobudowaną drogę. Czyli ogrodzenia, ale dookoła pól i w ten sposób pozbywamy się dzikich zwierzów, bo one nie mają wtedy jak wejść na nasze pola, jeżeli je sobie ogrodzimy, ale oczywiście trzeba pamiętać, żeby zostawić jakiś tam mały fragment na bramkę, bo tutaj furtka, bramka też jest. O domi ogrodzenia jest furtka, także trzeba też postawić furtkę, o tym pamiętajcie, ale ponoć dzięki temu zwierzęta tutaj nie będą wchodzić, a jeżeli nie macie ogrodzenia tak jak ja, a przyjdzie na przykład dzik, to wystarczy wziąć ludzia, jakiegoś kliknąć w pobliżu i kazać mu tu przyleść i on przegoni tego dzika. To tyle się dowiedziałam. No i co? No wioska sobie jakoś prosperuje, chociaż jest jakieś tam problemy mają. Tu na przykład nie mają wieżby do robienia koszyków. Tutaj nie mam po prostu już złota, bo buduję im pomnik. Stwierdziłam, że no muszą mieć jakieś miejsce na modły, no bo coś tam niezadowoleni byli, ja nie wiem. No ale dobra. Mam też wieże obronne, dwie. Ale ten budynek nie działa, bo nie mam pieniędzy. Bo miałam informację, że atakują mnie bandyci. I szybko postawiłam dwie wieże obronne. Jedna jest tutaj, a druga jest tutaj, bo one mają bardzo szeroki zakres działania. No a bandytów nie ma. Nie było i nie ma, nie wiem. Zmienili zdania, a może było ich mało i tutaj widłami ich pogonili. Nie mam pojęcia. Psuje mi się żywność, no trudno. Gdzieś mam kompostownik, ale wiecie czego mi tu brakuje? Jakiejś takiej informacji, ile ja mam budynków, jakie ja mam budynki, bo ja naprawdę już nie wiem. Ja tu sobie przyglądałam, co ja tu jeszcze mogę zbudować i mówię, o, tutaj do robienia strzał i już prawie to chciałam zbudować, a potem sobie przypomniałam, że przecież ja już mam takie coś do budowania strzał. O, tutaj jest. Tutaj produkuje mi strzały. Wytwórca strzał, no ale naprawdę, no trzeba pamiętać, co się już ma. Na razie mam zbudowane wszystkie możliwe budynki, jakie były i miałam nawet pożar tego domku, a zaraz potem zapalił się ten domek, a wcześniej zapaliła się wędzarnia, o tutaj jest schowana, za krzakami, no i dobrze, że tu była studnia. To szybko opanowali pożar i ugasili, także dostawiam studnie do każdych tutaj domków praktycznie, żeby na jakimś obszarze tam były te studnie, nie? Także polecam to bardzo. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mam jednego trupka na cmentarzu. O tutaj jest jego grobeczek. I co też się dowiedziałam, ale to akurat nie podczas grania, tylko po prostu podczas oglądania innych graczy, że tego cmentarza przenieść już później nie można, więc jak już zbudujecie cmentarz, to on jest na amen.
No nie wiem, w sumie dla mnie to było takie, no może nie, że oczywiste, no ale po co miałabym go w sumie przenosić? No ale cmentarz jest taki trochę negatywny w skutkach dla mieszkańców, także jak postawicie cmentarz, to nie stawiajcie obok domów, ani na odwrót. I ogólnie to jest bardzo takie rozbudowane, ale to już mówiłam poprzednim razem, że tu jest dużo zależności. I jakbym mogła budować od nowa, to zbudowałabym całkiem inaczej. Na pewno bym zrobiła jakieś osiedle, tutaj jakiś teren fabryczny, ale chociaż no tak się trochę staram robić, nie? Dlatego ten rynek, który mi się udało zbudować, a nie wiem, czy był w poprzednim odcinku, to postawiłam go tutaj, jako takie centrum, takie już lepsze miasto, lepsze miasteczko. I dookoła właśnie te domki. Tutaj się buduje studnia i tu się kolejny domek buduje, a tutaj jest taka część fabryczna powiedzmy, te tutaj pola są, tu chatka zielarza gdzieś była, gdzieś ją przeniosłam, bo tu była, ale ją zburzyłam i gdzieś wywaliłam dalej. No bo wiecie co, tutaj naprawdę słabo jest, tu jest atrakcyjność 14–30%, no bo tutaj będą mieszkały po prostu, tu plebs będzie mieszkał, o tak, plebs, a centrum... No, ja też mogę mieszkać wśród plebsu, mi to nie przeszkadza, niech tu będzie moje centrum, mój zamek, pałac, niech sobie stoi, a tutaj będzie szlachta mieszkać. No, ja nie będę w szlachcie, nie muszę. I co jeszcze chciałam powiedzieć i już zapomniałam, oczywiście, aha, że mam tutaj takiego chorowitka, nie? Tutaj mieszka chorowitek i no i tutaj mam niepełnosprawność. I ja się wystraszyłam, że Boże, ludzie mi chorują, zbieracz ziół zbiera przecież zioła, dlaczego ich nie leczy? No to tak się go nie wyleczy. Tutaj jest moje tutaj centrum i tutaj mam aktywne choroby, niepełnosprawność. No, o nie, czerwonka jeszcze, Matko Boska. Moi mieszkańcy żyją w brudzie. Muszę ich zaopatrzyć w mydło. No, powiem wam, nie mogę, bo nie mam drugiego poziomu, który blokuje mi budowanie naprawdę dużo innych obiektów, budynków. Jest źle na razie, jest źle, mam niepełnosprawnych, teraz jeszcze czerwonkowatych. No a nie mogę zbudować domku uzdrowiciela, no bo nie mam właśnie poziomu drugiego. Także muszę czekać, aż wbiję poziom drugi i tutaj w drzewku technologicznym jest taka gdzieś opcja medycyna. O, tutaj opieka medyczna i muszę to odblokować, ale na razie nie mam punktów, więc muszę zaczekać. Jest ponura, ciemna zima, ale ja już wiem, jak zdobyć poziom drugi. Muszę usprawnić mój pałac do poziomu drugiego, a brakuje mi już tylko 30 kamieni i 60 drewnianych desek, także ja wszystkie siły skumulowałam tutaj na wycince tych drzew tutaj i na łupaniu kamienia i aż żałuję, że nie było widać, a może było trochę widać, jak nagle wszyscy wyleźli z domów i ruszyli na łupanie kamienia i na ścinanie drzew. Dobra, ja nawet nie zauważyłam, że ja tych desek miałam całkiem sporo, także mogę w końcu ulepszyć centrum miasta. I to trochę też pewnie potrwa i roczne podatki nawet zostały zebrane, więc fajnie. Myślę, że... O, patrzcie, jak dzik biegnie, jak ucieka. Powróciły dziki tutaj do mojej krainy. Ale zasuwają, aż spowolnię trochę. Kui, kui, kui. Dzik, to widzę, ktoś na niego poluje. Tu leży drewno do zebrania. O, patrzcie, jak go ciacha. Mieczem! O kurczę, pomóżcie mu! A to dziki wróciły i dziki mnie zaatakowały. Ratuj się, Zbysiu! O nie, Zbysiu umarł! Matko Boska, tego to ja jeszcze nie widziałam tutaj. No to będę miała... no trudno, będzie cmentarz trochę uzupełniony teraz o kolejną postać. Ciekawe, jak szybko go pochowają. No, ja jestem ciekawa. Mój pałac. Ach, w końcu nastąpi tutaj progres. Jak ruszę z tym budownictwem, to mi znowu materiałów pewnie zabraknie, ale to nic. Jest, udało się! Ulepsz centrum miasta do poziomu drugiego. No powiem wam, że teraz ten mój zameczek taki już ładniejszy, nie? To już nie byle chata. Dobra, czas wyleczyć niepełnosprawność, to przede wszystkim, więc w końcu mogę tutaj budować rzeczy. Mam zablokowany wiatrak, ale to nic. Wiatrak jest... Aha, bo coś innego potrzebuję jeszcze. Piekarnię mogę zbudować i budynek arborysty. Ale ja bym najpierw dała im tego lekarza, bo mi się pochorują za bardzo. Koszt miesięczny 25. Ja nie mam pieniędzy, ja muszę tu zacząć zarabiać złoto. A ja myślałam, że z rynku będę dostawała złoto. No a tu dupa. Myślę, że chatę uzdrowiciela mogę dać tutaj. Tu jest koło świątyni, dobre takie miejsce, tak? Myślę, że to będzie ok. Co ja jeszcze mogę teraz zbudować? Co bym chciała zbudować? Dom uzdrowiciela już mam. A to co? Ranni w walce. No, już wiem. O proszę, można go uleczyć, to może ten po niedźwiedziu, po dziku, przepraszam, jednak przeżyje. Co? Co to jest? To jest wymagania 100 sztabek złota?
Aha, no to już zbudowane. Nie mam też w ogóle gliny, więc muszę też zbudować kopalnię gliny, a widziałam tu sporo takich miejsc, więc fajnie. Co to jest? Więcej osadników? No dajcie mi spokój na razie, nie mam... Aha, zbuduj nową szkołę, aby odróżnić to miasto od innych małych osad. Dobrze, co ja tu jeszcze mogę zbudować? Pasieka, budynek garncarza, budynek tkacza, sklep ze świecami. A po co im sklep ze świecami? Piec na węgiel drzewny i mydlarnia. No to jest też ważny budynek, więc o, ten mogę postawić, ale on widzę negatywne skutki tutaj wprowadza. Ciekawe dlaczego. To śmierdzi tym mydłem później, czy co? Dobra, skoro tutaj jest moja taka przemysłowa strefa, tutaj sięga tych domków? Nie, nie sięga, ale patrzcie, o, tutaj już pokazuje negatywny wpływ, minus 15 aż do atrakcyjności. No to nie, to tutaj kontynuujemy przemysłowe moje coś. Dobra, tutaj tak trochę z dupy, że tak powiem, ale niech stoi. Niech tu będzie mydlarnia, naprzeciwko farmy akurat, będą idealne chemikalia. Co to jest? O nie! A jednak przychodzą bandyci. O Boże, co to jest? Sterowanie walką? Możemy się bronić samodzielnie. Okej, fajnie, dobra, dobra. Ja już wiem, o co chodzi. Włączmy sobie pauzę. I weźmy tutaj do ataku! Pogromca napastników. Matko Boska, boję się trochę. Będziecie się bić czy nie? To chyba ucieka. Jakoś się im nie spieszy do walki. Coś mi tutaj nie pasuje. Nie wiem, jak mam to zrobić. Może... A, prawym trzeba było nacisnąć. Czekajcie, a wy jeszcze tego tutaj, bo on mi tu niszczy budynek. Dobra, zobaczmy, jak tego jednego sobie tutaj pokonają. Pięściami, Boże, biedaki. To na co ja robię im te strzały? Dobra, szybko poszło. Nie jest źle, ale niszczą mi budynek. No, wieśniaki, bronić się. Zobaczymy ilustrację mieszkańców. Na razie wszyscy żyją. A, dobra, będzie okej. Mam silnych chłopów. A ten już ucieka, dezerter. Dobrze, mogę wrócić do mojego tutaj budownictwa. Co ja jeszcze mogę zrobić? Mydlarnia, okej, no to już się buduje. No i te kopalnie chciałam, ale ja nie widzę ich. Zbrojownia, kuźnia Kowala. To chyba nie tutaj. Tu kopalnia? Warsztat kołodzieja jest potrzebny? I górnictwo zbadać w technologii. A co to jest warsztat kołodzieja? Warsztat kołodzieja, warsztat, w którym są produkowane wagony transportowe. Okej, a tu mam jeszcze skarbiec. No, na razie nie ma co tam skarbcować. No to postawmy tego kołodzieja może tutaj na miejsce. Tutaj... A, nie zmieści się, szkoda. Tymczasem ja tutaj mam kolejny punkt technologiczny. Oczywiście medycynę już odblokowałam. Także teraz postawię na to górnictwo i no jak się nie uda znaleźć skarbu, no to będę musiała polegać po prostu na kopalni. Produkcja oręża, no to jeszcze wszystko będzie musiało zaczekać, także... No niestety, to jest gra strategiczna i nie wszystko naraz, nie wszystko naraz. No i stało się, zbudowałam w końcu ten budynek, warsztat kołodzieja, on potrzebuje też desek, także ja mam naprawdę duży deficyt na deski, więc postanowiłam zbudować drugi improwizowany tartak, żeby trochę produkcję tych desek wzmocnić. Mam dużo drewna opałowego, a no, słabo z deskami, także tak, mogę teraz zbudować obóz pracowniczy. Obozy bez przerwy pozyskują drewno i kamień. No to jest okej, ale na razie nie, wolę to robić ręcznie. Kopalnia gliny, kopalnia żelaza i kopalnia złota. To mnie interesuje, ponieważ ja tutaj próbuję odkrywać sobie cały czas nowy teren, żeby zdobyć jakieś złoto, skarby, ale jak na razie no słabo, coś tam odkrywają, ale okej. I teraz spróbujmy zbudować tą kopalnię w najlepszym możliwym miejscu. Okej, odkryłam. Jest to klawisz F4. Ja sobie go niechcący wyłączyłam, bo to jest mój przycisk, którym również aktywuję nagrywanie, ale jak widać przełącza to się fajnie. Głębokie... Tutaj, nie wiem, są dwie opcje ikony, jako 0, a tutaj... Aha, okej, czyli mogę sobie wybrać albo po prostu za pomocą strzałek, co jest bardzo... no tak jakby szybciej można to dojrzeć, nie? No strzałeczki w dół, no to mało, tak? Tutaj nieskończoność mamy znaczek. Jakby było zielone, no to, że jest dużo, a że aż 3 strzałeczki, no to, że bardzo dużo. Także okej, mi się chyba podoba właśnie na podstawie ikonek, chociaż to też jest spoko. No tu mamy dosłownie ilości.
No to jest takie bardziej precyzyjne, 6000. Dobra, zostawię sobie to tak jak jest. Mam nadzieję, że to się nagrywa teraz, jak sobie tu tak klikałam kilka razy. Ale dobra, zbudujmy tą kopalnię złota. I ja myślałam, że będzie mi się pokazywało właśnie ile tu jest zasobów, no ale tu jest, że nieskończenie. No to chyba ta kopalnia będzie forever. Z takich drobnych innych rzeczy, no to przyniosłam chatkę myśliwego tutaj. Chociaż te sarenki tutaj widzę jak najczęściej się pojawiają, więc z tej okolicy nie zamierzam wycinać już drzew, żeby te sarny mi nie poznikały, czy tam jelenie. No, sięga tutaj po niej jeszcze. Sięga mój myśliwek, tu go przeniosłam, bo tu się trochę aglomeracja taka zrobiła większa, jeszcze ta kopalnia weszła, także już tam zostanie i tak jak mówię, tutaj już lasu nie wycinam, będę teraz pozyskiwała drzewa z tej strony, a tutaj sobie nawet widzę, że odrastają. Już nawet są całkiem spore, a były dopiero takie malutkie. I to jest też fajne, tutaj właśnie w technologii możemy sobie gospodarkę leśną trochę ulepszyć i że no 20% więcej wskaźnika do odrastania drzew, także ja nie chcę po prostu później się obudzić z ręką w nocniku, że nie mam ani jednego drzewa, chociaż na razie mi go naprawdę nie brakuje. No tak, dobra, no to zmarły mi, o kurczę, tu są 3 nagrobki już, a tutaj są 2 tak na wejściu, no to ładnie. No 5 osób mi już zmarło i właśnie uchodźcy przyszli, 15 osób aż, no i ja ich odrzuciłam, ale to tylko dlatego, że miałam po prostu, no nie chciałam budować teraz domów, bo chcę najpierw poprawić tak jakby dobrobyt moich obecnych mieszkańców. Dobra, tak jeszcze się tym pochwalę, że tutaj ule zaczęłam stawiać, zapomniałam o nich, zastanawiałam się, gdzie te deski wszystkie idą. No, postawiłam 3 ule i ule można budować w okolicy domków, co zwiększa ich atrakcyjność. I też jest właśnie taka opcja, że pokazuje to procentowo. To było bodajże w produkcji żywności, ale teraz już nie pamiętam, gdzie te ule były. Okej, tutaj jest pasieka i zobaczcie, tutaj pokazuje premia miodu 44%. Nie wiem, przed chwilą było tutaj 70%. Czy ja ponastawiałam za dużo tych uli obok siebie? 56-65, a może to zależy od pory roku, bo teraz jest jesień i tu mi pokazywało 70 i w sumie dalej pokazuje 70, a tutaj już 40. To chyba jednak nie jest dobrze, żeby stawiać tak blisko te ule obok siebie. Wiecie co, ja zlikwiduję ten jeden ul. No to powiem wam tak, to jest coś dziwnego. Tu jest, myślałam, że to jest znak nieskończoności, a to chyba znaczy, że tu nie ma totalnie nic. W tej kopalni skończyła się ruda. Także cały mój plan budowania kopalni poszedł jak krew w piach. Straciłam tylko surowce i teraz ja nie wiem, co ja mam zrobić. Chyba iść i płakać. No może mi się uda wczytać save przed tym, jak zbudowałam tą kopalnię. Dobrze, udało się, wczytałam, znaczy się save, no tutaj to złożę, to mogę sobie odpuścić, jestem załamana. Na szczęście mam już zbudowany warsztat kołodzieja, więc nic, tylko znaleźć złoże jednak, które jest i zobaczcie, tutaj też złoże kamienia. Ja myślałam, że tutaj coś jest, a tu właśnie nic nie ma. Tutaj jest tylko ruda żelaza, a to jest puste i się chyba już nie odnowi. Straszne to jest, naprawdę straszne. Ja w takim razie będę teraz przemieszczać się po mapie i szukać po prostu złoża złota, ale tu też jest pusto. Dobra, nie ma tutaj na razie złota w okolicy, ale tu jest coś takiego jak faktoria. Budynek, w którym są magazynowane dobra, które można przeznaczyć na handel i wymianę z podróżnymi handlarzami. I ja myślę, że coś takiego spróbuję zbudować. Sobie tutaj to walnę z 3 stron, widzę, że mogę mieć tak jakby wejście, więc nie wiem po co, ale no może to pomoże, może będę z tymi handlarzami handlować czymś, tylko nie wiem czym, no chyba drewnem opałowym, bo tego mam najwięcej, a mam tutaj masy gliny, ja tak się rozejrzałam po mapie, to jest bardzo dużo tutaj złóż gliny, na górze mapy to mam chyba 3 depozyty aż już odkryte, tutaj jest jeden, tutaj gdzieś jest drugi, o proszę bardzo, tutaj jest drugi, tutaj jest trzeci, tu jest 4, także ja chyba będę potentantem gliniastym, więc ja będę, no, inwestować w glinę. Taki jest mój plan aktualny. Oj, budynek się pali. Ciekawe, który. I ciekawe, czy jest blisko studnia. Ten tutaj. A gdzie jest jakaś studnia w pobliżu? Tutaj dopiero. A to ta wędzarnia nieszczęsna. Wiecie, że ona pali się już drugi raz. Także nie wiem. No i to samo, co wtedy. To samo, co wcześniej. Powtórka z rozrywki. Ale to nie dlatego, że wczytałam save'a. To po prostu ta wędzarnia jest bardzo niebezpieczna. Oni to ugaszą, myślę. Poprzednim razem im się udało ugasić. No, i gliny nie postawiłam, no bo w końcu wczytałam save'a i to dobra, no to budujemy glinę i spróbuję tą gliną się ratować.
Dawać mi tutaj glinę, będę handlować gliną. Matko Boska, co tu się wydarzyło? Boże, katastrofa, nie wiem, czy oni dadzą radę to ugasić. Jeszcze takiego pożaru to nie miałam. Dobra, desek wciąż produkują mi mało, mam mało robotników. No będę musiała pobudować parę domków, żeby zwiększyć ludność i tutaj dodałam sobie plusikiem, żeby pracowały, no właśnie, po 3 osoby na razie. Bo było po 2, więc może ta produkcja desek teraz trochę przyspieszy. Ja w tym czasie pobuduję parę domków, żeby jednak zwiększyć tą populację. Także teraz trochę żałuję, że tych imigrantów odrzuciłam. No i oto zbudowałam faktorię. I teraz mogę handlować moimi dobrami. Mam tutaj całkiem sporo wędzonej ryby, trochę odzież, mam dużo skórzanych płaszczy, więc może mi się uda przehandlować tymi płaszczami. Okej, dobra, już czaję. No po prostu musimy przenieść przedmioty do magazynu faktorii, żeby one były sprzedawane. Tylko ile? Na ile takiej fasoli? Powiedzmy, że sprzedam połowę fasoli, potwierdź. Okej, z zapasy. Kupiec nie kupuje tego towaru, ani go nie sprzedaje. Tutaj mam jakieś opcje, widzę. Oferowana cena. Mogę sprzedać coś, czego i tak sama mam mało. Jak na razie nie wiem o co tutaj chodzi. No nikt tu jeszcze nic nie przyniósł, nie dostarczył. Jeszcze poczekam chwilę, bo co innego mam do roboty. Buduję sobie ścieżkę. O! Przyszedł ktoś tutaj, coś wsadził. Okej, przyniósł 7 kamieni, no słabo, ale chyba już mogę teraz w końcu je sprzedać. Te 7 chociaż, mogę te 7? Mogę sprzedać 7, dobra. Za ile? Za 63? Ej, sprzedaj. I co teraz? Gdzie moje złoto? Gdzie jest moje złoto, przepraszam? Jest moje... Jest! Mam 63 sztuki złota! O mój Boże, jestem bogata, nie? No po prostu tak się ekscytuję, że szok. To są naprawdę drogie rzeczy. To ja tym kamieniem mogę handlować, bo ja mam go całkiem sporo. Sprzedajmy więcej jeszcze. Proszę bardzo, sprzedaj to. I teraz będę miała 126 złota, czyli będę mogła w końcu zbudować lekarza. Przenieść do magazynu miejskiego, potwierdź. Nie, no tak, to ja mogę robić interesy. No proszę Państwa, ja tu zaraz będę mogła zbudować budynki i moje chorowitki przestaną mi umierać, bo chyba cmentarz mi się nieco powiększył. Zasób cmentarza. No zobaczcie, doszły 2 nowe grobki. Ja nie mam później rąk do pracy. Co to za bakteria? No nie, mączniak. No jak nie jeden problem, to drugi. Aha, ja się zastanawiam, dlaczego mi złoto nie dostarczono mi złota, bo tu też trzeba przesunąć suwakiem, ile złota przenosimy. O, teraz dopiero zadziałało. No i proszę patrzeć i podziwiać. Lekarz jest zbudowany. Pieniążki 234 mam złota. Lekarz działa, leczy moich chorowitków. Trochę tutaj jest progres już naprawdę. Przewlekła choroba wciąż jest, ale to nic i dalej są niezadowoleni, że za mało tutaj świątyń jest. Mam też za mało pracowników. No właśnie, mam za mało ludków do pracy, więc będę musiała zwiększyć ich populację. No i teraz mam opcję, że na przykład mogę zrezygnować z kołodzieja albo z wytwórcy strzał, czy tam z kogoś innego, żeby no był na przykład ksiądz, tak? I zobaczcie, tu jest nawet dojazd, tak jakby jego czas dojścia do pracy, dojazdu. Więc to jest naprawdę fajne. Drwal ma najbliżej, piłarz też, no ale ja nie chcę tutaj na razie nikogo zabierać, no wędzarza też nie. To są wszystko według mnie potrzebne bardzo rzeczy. Piłarz, no nie, no bo te deski mi są potrzebne, no koszykarz. No trudna sprawa, muszę po prostu zwiększyć sobie tutaj populację, żeby wszystkie miejsca pracy były zarezerwowane. I też co, no wydawało się być może oczywiste, ale ja dopiero teraz skojarzyłam, że jeżeli ja sobie wybiorę na przykład, żeby mi tutaj ścinali te drzewa i zbierali ten kamień, to oni oczywiście będą to robić, ale dopiero wtedy, kiedy będzie nadwyżka osób, czyli jeżeli będą jacyś bezrobotni. A na razie to ja mam po prostu brak siły roboczej. Tutaj buduję im ogródki, żeby trochę zwiększyć atrakcyjność. Tutaj się buduje też szkoła, glinę już wydobywam. Także jest progres naprawdę spory, duży i teraz myślę, że może być już tylko lepiej. Mogę nawet studnię ulepszyć, ale powiem wam, że to jest naprawdę, są drogie rzeczy. 150 zł, aż tak bogata jeszcze nie jestem. Ale wieś prosperuje i działa. No i mamy też coś takiego jak właśnie wydatki i przychody. No z podatków z rynku mam ledwo 5 zł. A usługi kompostownica i dom uzdrowiciela, no to są naprawdę drogie rzeczy, bo to aż 25 zł taki uzdrowiciel bierze, więc będę musiała często czymkolwiek handlować, chyba że jakimś magicznym cudem odnajdę tutaj kopalnię złota, w co szczerze wątpię. Wydaje mi się, że ta mapa jest no właśnie bardzo bogata w zasoby, ale inne niż złoto.
I nawet jak się na początku gra odpala, to faktycznie tam jest opis i tam są poziomy trudności i ta mapa nie jest najłatwiejsza, ale nie jest też najtrudniejsza. Więc myślę, że dobrze, że taką wybrałam. No i w sumie tyle. Tak moja wioseczka wygląda, bardzo ładnie wygląda i też zauważam, że jak sobie wejdziemy w tryb budowania i weźmiemy jakiś budynek, no to klikając Ctrl pojawia nam się mapa od góry, to też jest takie fajne, jeżeli chcemy sobie jakoś tak lepiej rozplanować to. No, to taki w sumie szczegół. Tak czy inaczej, ja będę szukać kopalni złota i postaram się zdobyć więcej mieszkańców, a tymczasem ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku, no, w Zebrowi Wielkiej. Bye bye!